Dotacje na innowacje, czyli jak nie bać się finansowania. Pozyskanie finansowania zewnętrznego, szczególnie w postaci grantów, to często niezbędny etap do tego, aby rozwijać, wdrażać i realizować swoje innowacyjne projekty. Jednak bardzo wiele firm obawia się biurokracji z tym związanej. Czy jednak słusznie? O tym porozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi, a są nimi dr Agata Szczeszak, CEO firmy Lumecco. Witaj, Agato. Dzień dobry, cześć. Oraz dr inżynier Tomasz Hejczyk, wieloletni ewaluator związany naukowo z Politechniką Śląską. Dzień dobry. Witam serdecznie. Agata skorzystała z usługi coachingu innowacji, a Tomasz jest coachem innowacji i wspiera przedsiębiorstwa. Pierwsze pytanie mam do Agaty. Otóż Agato, Lumecco, twoja firma, zajmuje się projektowaniem oraz produkowaniem zabezpieczeń świetlnych. Powiedz nam proszę, czym są te zabezpieczenia i co dokładnie robicie? Najprościej można ująć to w ten sposób, że zabezpieczenia są to dyskretne elementy, które mogą być wtłoczone w opakowanie wartościowego leku czy dokumentu, ale też różne polimerowe struktury. Jest to znakowanie, które jest dyskretne, ale jest ono dyskretne do momentu aktywacji, a takie dyskretne znaczniki aktywuje się odpowiednim promieniowaniem i może być to promieniowanie ultrafioletowe bądź promieniowanie podczerwone i wtedy po aktywacji obserwujemy świecenie takiego znacznika, takiego zabezpieczenia. I oprócz tego, że w ten sposób możemy zidentyfikować oznaczony materiał, czy jest to produkt oryginalny, to w drugim etapie możemy także zidentyfikować, nazwijmy to, wzór tego świecenia, czyli taki odcisk palca. Jest na tyle charakterystyczny, że w ten sposób możemy mieć pewność, że to, co nabyliśmy czy kupujemy, jest tym produktem oryginalnym, którego oczekiwaliśmy. Bardzo dziękuję, bardzo ciekawa technologia. Tomaszu, a ty mógłbyś opowiedzieć nam na temat swoich projektów w obszarze nanotechnologii, na przykład detektory tlenku węgla? Tak, te detektory tlenku węgla zrealizowaliśmy na warstwach polimerowych przy okazji realizacji projektu unijnego dotyczącego zintegrowanego systemu zarządzania informacją kolejową. Było to wyposażenie pociągu, w którym można było właśnie zdetektować w przypadku pożaru wydzielanie się trującego gazu, który jest gazem śmiercionośnym. Poza tym w obszarze moich zainteresowań były również inne gazy mierzone właśnie za pomocą sensorów wykonanych w nanotechnologii, jak węglowodory oraz wodór, który jest ostatnio takim paliwem przyszłości. Takim jeszcze moim konikiem, ale to już bardzo wysublimowanym, to są jeszcze badania w zakresie detektorów broni chemicznej, a więc bojowych środków trujących. Brzmi bardzo ciekawie. Obydwoje jesteście ekspertami w nanotechnologiach. Powiedzcie zatem, zanim przejdziemy do tematu finansowania, może trochę o trendach związanych z nanotechnologiami. W co warto teraz inwestować w kontekście rozwoju innowacyjnych projektów? Bo to zapewne przekłada się na to, o co będzie można aplikować. Agato. To znaczy, jak myślę właśnie o nanotechnologii, to myślę o dwóch sprawach. Oprócz tego, że zajmuję się tworzeniem znaczników, czyli tych zabezpieczeń, które mają swoje specyficzne właściwości optyczne, to jeszcze dziedzina, w której obszarze się poruszam, związana z pierwiastkami ziem rzadkich, daje możliwość tworzenia materiałów, które mogą być także stosowane w radioterapii, w walce przeciwnowotworowej. I jakby tutaj też upatruję ten kierunek jako taki obiecujący, on jest od iluś lat już rozwijany, natomiast myślę, że nadal mamy dużo do zrobienia na tym polu. Nanotechnologia jest o tyle obiecującym obszarem, bo pozwala na miniaturyzację, czyli możemy się poruszać w strukturach naszego ciała, w komórkach żywych. I to jest jakby dla mnie taki drugi kierunek, który aktualnie też rozwijam, też trochę naukowo, z racji tego, że pracuję nadal jako naukowiec na uczelni, więc gdzieś próbuję też rozeznawać te tematy, które nie tylko mogą nam sprzyjać w
kwestii ekonomicznej, jeżeli mówimy o zabezpieczeniu wartościowych produktów, ale też takiej kwestii zdrowotnej. Ale jest jeszcze taka inna kwestia, w której ja upatruję jakby rozwój, który się powinien zadziać i to intensywnie, że z jednej strony bardzo nanotechnologia się rozwija, ale z drugiej strony powinniśmy także badać wpływ nanocząstek i tego, co się z nimi dzieje na środowisko, bo świetnie, że produkujemy dużo tych różnych dobrych materiałów o nanorozmiarach, natomiast musimy także skupić się na tym, jaki to ma wpływ na to, co zostaje po nas, no, po tych, mówiąc brzydko, nanośmieciach. Dokładnie tak. Tomaszu, a Twoim zdaniem jakie teraz mamy kluczowe trendy w nanotechnologiach i co może być przedmiotem projektów? No, moim trendem to jest przede wszystkim obronność narodowa i możliwość właśnie zastosowania prototypowych czujników sensorów gazów do potencjalnej detekcji broni chemicznej. Technologia ta umożliwia bardzo wysokie czułości badanych gazów, ale to jest jedna dziedzina. Natomiast co spędza sen z powiek ludzkości, to po pierwsze wojny, po drugie to są pandemie, czyli też potencjalnie przygotowanie się do kolejnej rodzaju pandemii, czy wywołanej pewnym wirusem, czy nawet spróbować właśnie przygotowywać się do ewentualnie detekcji broni biologicznej. Jednym z elementów, który będzie rozwijane, będzie również i transformacja do energii odnawialnej, ale także wspomniany wodór. Tutaj jest też duże zastosowanie sensorów opartych na akustycznej fali powierzchniowej. No i myślę też, że też nanotechnologia może być używana na przykład w systemach żywienia, gdzie trzeba będzie kontrolować jakość tego wytwarzanych produktów. Spektrum zatem bardzo szerokie dla nanotechnologii i bardzo duże możliwości aplikowania o projekty związane z nanotechnologią. Tomaszu, jesteś wieloletnim ekspertem, oceniałeś wiele innowacyjnych projektów w programach krajowych, w programach europejskich. Powiedz proszę, jak zacząć proces przygotowania się do takiej aplikacji? Kiedy firma jest gotowa, aby sięgać po takie środki? Firma jest gotowa w każdym momencie, dlatego że dostęp do aplikowania jest dla wszystkich firm taki sam. W związku z tym należy zainteresować się, jakie są aktualne konkursy, czy to są środki PARP-owskie, czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, czy to są wręcz środki europejskie. Ale jednym z bardzo dobrą ścieżką jest właśnie skorzystanie z tego projektu Innovation Coach, gdzie zmniejsza się pierwsza bariera pomiędzy przedsiębiorcą a grantami z udziałem eksperta, który wprowadza przedsiębiorcę w temat, który próbuje znaleźć razem z przedsiębiorcą innowację, którą potem można opisać słowami i potencjalnie przygotować do aplikowania się. Więc jednym z elementów jest też gotowość technologiczna tej firmy. To znaczy firma powinna już mieć produkt na określonym poziomie gotowości technologicznej. Lepiej jak ten poziom nie jest tylko na papierze. Elementem, który jest też, może być pewnym rodzajem gotowości, to jest możliwość wkładu własnego w tych grantach, bo nie każdy grant jest finansowany w 100%. Należy też przygotować bardzo dokładnie, zaznajomić się z instrukcją wypełniania wniosku oraz z regulaminem konkursu. Agato, tobie udało się zdobyć jeden grant. Powiedz z punktu widzenia przedsiębiorcy, jak wyglądał ten proces aplikowania. No i rzeczywiście, czy ta mityczna biurokracja była taką dużą barierą?
Może zacznę od tego, że trochę z biurokracją i z pokonywaniem tych barier spotykałam się już też pracując na uczelni i to mi dało jakieś takie preludium do aplikowania o granty dla przedsiębiorstwa. I tutaj faktycznie to, co tutaj przedmówca o czym wspomniał, też jakby zachęcam ze swojej perspektywy do aplikowania na przykład o też granty NCBR-owskie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, bo ja zaczęłam od tego i tak naprawdę jako naukowiec jeszcze wtedy dostałam taki grant aplikacyjny, trochę się rozeznałam jakby właśnie w aplikowaniu i w tym obszarze takim bardziej co do zastosowania niż takich badań podstawowych. I to mnie natchnęło, żeby jednak wyjść trochę z tych ścian laboratorium i gdzieś tam spróbować siły jako przedsiębiorca i żeby rzeczywiście to, co naukowo się zadziało, żeby wdrażać w przemysł. I dlatego ta biurokracja trochę przerażała mnie mniej, jednak muszę przyznać, że ona nie była taka tylko mityczna, że to jednak jest trochę zachodu, żeby się gdzieś tam w tym wszystkim odnaleźć, że jednak ten punkt widzenia taki bardziej naukowy i też to, o czym przedmówca wspominał, dofinansowanie 100%, tutaj jednak musimy się trochę postarać o jakieś własne środki, czy też środki inwestora. Natomiast ja nadal po jakimś czasie zrobiłabym to samo, czyli popełniłabym ten projekt i ten wniosek jeszcze raz. I myślę, że nie ma też co się wstrzymywać, jeżeli mamy pomysł i czujemy ten pomysł. I tutaj też Innovation Coach miało duże znaczenie, bo ja biorąc udział w tym programie przekonałam się, że to ma sens, bo super miałam jakby też wsparcie takie, też muszę wspomnieć o tym, że merytoryczne, co mnie mocno zaskoczyło, bo nie spodziewałam się aż takiej wnikliwej analizy jakby samego mojego pomysłu i produktu ze strony właśnie coacha w programie. I to mnie gdzieś tam wszystko utwierdzało, także trochę doświadczenia takiego z uczelni, z naukowego punktu widzenia, ale też niezbędne to takie doświadczenie bardziej przedsiębiorcze. To wszystko razem, mimo obaw, mimo tej takiej, ja bym nie powiedziała, że to jest mityczna biurokracja, tylko ona faktycznie gdzieś tam się pojawia, nie przestraszyły mnie. I co też jakby z perspektywy tych 2 lat, gdzie już trochę to się wszystko zadziało, myślę, że warto się wspierać osobami, które są w tym po prostu dobre. Jeżeli ktoś ma doświadczenie w realizowaniu tych projektów, w projektach no to są pieniądze, żeby zatrudniać takich ludzi, to zatrudniajmy, nie bierzmy wszystkiego na siebie. Ja na przykład uważam, że mój pomysł jest ok, ja wiem, co z nim robić, ale nie jestem super w ogarnianiu, że tak powiem, tych wszystkich faktur, czy w realizowaniu i ogarnianiu też przetargów, a to się dzieje, ale wydaje mi się, że szkoda by było, gdyby pomysły upadały przez to, że ktoś się tej biurokracji wystraszy. Ona jest, ale ona nie jest nierealna do ogarnięcia. Tomaszu, a z Twojej perspektywy powiedz, no, jakie błędy popełniają polskie firmy, no, aplikując o granty? Czy rzeczywiście one wynikają z tego, że pomysł jest niedopracowany, czy być może no, jednak jakby ogarnięcie, mówiąc kolokwialnie, tej dokumentacji związanej z konkursem jest bardzo wymagające i często te błędy wynikają po prostu z nieznajomości reguł? Przedsiębiorcy mogą popełnić błędy merytoryczne, czyli to jest na początku samego aplikowania i są dwa rodzaje takich weryfikacji, kiedy musimy wypełnić wszystkie niezbędne dane, to znaczy wszystkie pola muszą być uzupełnione, muszą być wpisane właściwe przedstawicielstwa i to jest pierwsza weryfikacja. Natomiast to jest tak jak test na egzaminie na prawo jazdy, tak zwane no testy się przechodzi na porównanie, ale prawdziwy weryfikacja to jest druga część, to jest właśnie jazda, kiedy już jest wniosek przeszedł weryfikację formalną i jest dopuszczony do weryfikacji merytorycznej. I tam przedsiębiorcy już kiedy dochodzi do spotkania panelowego z ekspertami z Narodowego Centrum Badań i Rozwojów, mierzą się z gąszczem pytań. Jest wyjaśniany ten wniosek i takim jakby błędem trzeba mieć świadomość tego, że wszystko, co jest napisane w wniosku, to musi być wykonane. To znaczy nie należy pisać czegoś, co nie dałoby się wykonać, tylko bardzo dokładnie sprecyzować problem.
należy również stosować, dokładnie czytać instrukcje obsługi, żeby precyzyjnie opisać problemy badawcze, metodologie, zespoły projektowe, jakie będą patenty, to są własności intelektualne i dobrze skonstruować kosztorys. To znaczy trzeba mieć również taką wiedzę, pamiętać, że są koszty kwalifikowane, niekwalifikowane i należy przede wszystkim zapoznać się z formalnościami, jakimi jest regulamin, instrukcja wypełnienia wniosku i zrobić to zgodnie z instrukcją. No i w Tomaszu, zasadzie wszystko się uda. jesteś coachem, pracujesz jako coach z firmami w usłudze Innovation Coach. Powiedz proszę zatem, jak przygotowujesz te firmy w perspektywie możliwości takiej, że będą mogły dalej aplikować o środki europejskie? Jak starasz się jakby budować ich świadomość w tym zakresie i jakiej wiedzy brakuje firmom w tym obszarze? Firmy nie wiedzą, za co się zabrać. Czy to za małe granty, za duże. W zasadzie do każdej firmy można dobrać zespół alternatywnych konkursów. I teraz moja rola jako coacha to jest zbadanie pomysłu na projekt i takie dostrzeżenie innowacji, która może być potencjalnie wpisana do wniosku aplikacyjnego. Czyli jeżeli rozwijamy razem z przedsiębiorcą, to ja już widzę, jak ten projekt można dobrze sprzedać, dobrze opisać, jakie zagadnienia naukowe mogą możliwe do wykazania, bo w takich projektach to są dwa rodzaje zadań. Zadania tak zwane badania przemysłowe oraz zadania wdrożeniowe. I w pewnych zadaniach, kiedy są na przykład reprezentanci nauki, trzeba wykazać wytworzenie nowej wiedzy albo poprawę jakiegoś urządzenia. W związku z tym ja już wstępnie komunikuję przedsiębiorcy, ile jest do zrobienia do kryteriów. Następnie przedstawiam, jakie są możliwe granty i terminarz tych grantów do realizacji oraz piszę referencje, co należy zrobić, co przedsiębiorcy brakuje, żeby on przygotował się do takiego grantu. Czyli jeżeli przedsiębiorca nie ma partnera z nauki, ja jestem taką osobą, która klasyfikuje, który ma dostęp do reprezentantów nauki i dobieram profesorstwo, które moim zdaniem byłby potencjalnym partnerem w takim projekcie czy w konsorcjum. I przedsiębiorca dostaje listę rekomendacji, ale oprócz tego zapraszam jeszcze, aby jego pomysł, który zostaje sformułowany w tym Innovation Coach, przebadać w jeszcze jednym projekcie, który nazywa się Step 1. I tam już dokładnie ten pomysł jest oceniony przez drugiego eksperta, który analizuje go pod kątem kryteriów w danym konkursie i tam już jest tak, jakby miał wstępnie oceniany projekt, czyli przedsiębiorca ma możliwość przy tym pierwszym projekcie już liznąć zagadnienia, które go czekają przy aplikowaniu. No i ja też zmniejszam jego obawy, a także stoję przy nim, kiedy trzeba udzielić wsparcia. Świetnie, bardzo dziękuję za to szczegółowe wyjaśnienie roli coacha także w tym zakresie. Agato, Lumeko pozyskało jeden z grantów, ale też ta twoja technologia była nagradzana na wielu konkursach. Powiedz, jakie masz dalsze plany związane z rozwojem technologii i rozwojem przedsiębiorstwa? Też kolejne granty, nowe produkty? Myślę, że przyznam szczerze, że teraz bardzo mocno skupiam się na tym, żeby dobrze zakończyć projekt z tego poddziałania 112 właśnie finansowany z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, bo on też został mi wskazany przez coacha jako taki, który może gdzieś przynieść mi ten dobry
dobry początek, jeżeli chodzi o zastrzyk też finansowy, bo nie ukrywam, że te projekty po prostu pomagają zbudować zespół i zbudować przy moim przypadku także zaplecze takie laboratoryjne. I skupiam się na tym, żeby na tyle dobrze zakończyć projekt, na tyle dobrze jakby pokazać komisji, że w to, co zainwestowano, ma sens, żeby potem dalej gdzieś ze startupem działać, nie wiem, w innych zakresach. Wiem, że są jeszcze różne, teraz otworzyły się różne europejskie nowe programy, więc myślę, że gdzieś będę próbowała zdobyć także kolejne finansowanie, żeby nie zaprzepaścić tego, co się udało już stworzyć. I tutaj też, bo na razie działam bardziej lokalnie na rynku naszym krajowym, może udałoby się troszkę poszerzyć horyzonty i wyjść gdzieś tutaj właśnie w te europejskie przestrzenie. No to takie moje marzenia, ale może trzeba wierzyć, że te marzenia się dalej będą spełniać, zobaczymy. I mówić o nich głośno oczywiście. A powiedz proszę, co uważasz było takim największym czynnikiem przyczyniającym się do sukcesu, jeżeli chodzi o pozyskanie grantu? Gdybyś mogła taką dobrą radę udzielić firmom, które o tym myślą. Złożyło się kilka takich spraw. Ja nie ukrywam, że też dobrze trafiłam na początku, bo Innovation Coach dział się wtedy, kiedy też była moja spółka inkubowana. Ja uważam, że w ogóle dla takich przedsiębiorców jak ja, czyli takich totalnie raczkujących i początkujących, taka inkubacja spółki w parku na przykład naukowo-technologicznym jest świetną sprawą, bo ja przez pół roku robiłam sobie spokojnie analizę rynku, rozeznawałam sytuację, która pozwoliła mi jakby odpowiedzieć na pytanie, no, czy faktycznie jest sens dalej się w tym pomyśle rozwijać i szukać dofinansowania już takiego, nazwijmy to, namacalnego. I dla mnie ta inkubacja była super takim krokiem. To też w międzyczasie gdzieś konsultowałam właśnie z coachem tą całą sytuację i też na przykład jako z perspektywy, no nie mogę tego jakby nie pominąć, z perspektywy kobiety też dużo rzeczy się działo takich wspierających właśnie kobiety CEO, gdzieś tam pomysłodawczynie. Ja też brałam udział w projekcie She's Innovation, który był finansowany przez Perspektywy. Więc korzystałam jakby też po prostu ze znajomości, z wiedzy osób, które przechodziły przez pisanie wniosków, gdzieś tam udzielały mi wskazówek. Także ja otworzyłam sobie głowę na takie wsparcie osób, które są doświadczone w różnych aspektach, w tych, które potrafią składać wnioski, tych, które gdzieś tam właśnie te wnioski weryfikują, więc udzielały mi wskazówek, na co zwrócić uwagę. Także tutaj nie bałam się próbować. Ja tutaj na początku byłam taka trochę bardzo wycofana, ale potem pomyślałam sobie, że już tyle czekałam, że zawsze gdzieś tam mimo wszystko jako naukowiec chciałam wychodzić z pomysłami do aplikacji i że nie ma sensu się jakby wstrzymać, bo jeżeli nawet po drodze okaże się, że pomysł nie powinien być gdzieś tam realizowany, to ja wierzę, że ludzie, którzy jeden pomysł już mieli, to będą mieć następne. I wydaje mi się, że warto zweryfikować się na początku, aniżeli potem być niemiło zaskoczonym. Lepiej zaskakiwać się w sposób miły. Także to takie moje doświadczenie. Dziękuję bardzo, czyli współpraca z ekspertami, z tymi, którzy mają większe doświadczenie, Tak, no dokładnie. i też otwartość no jednak na porażkę i to, że nie bałaś się podejmować ryzyka. Tak, Tomaszu, bo porażki się pojawiają. dokładnie, są częścią życia. Tomaszu, a ty jakich dobrych rad udzieliłbyś firmom, które chcą aplikować? O czym pamiętać? O czym pamiętać? Moja taka rola też jest jako osoby, ponieważ też jestem ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, uczestniczę w panelach, egzaminuję przedsiębiorców, a także nie tylko tam w panelach, również i mam duże doświadczenie w grantach norweskich, obronność i jestem po drugiej stronie barykady. I przedsiębiorca ma pewne obawy, natomiast moją rolą jest te obawy zmniejszyć oraz przygotować go mentalnie do tej bitwy. I ja przede wszystkim staram się mu powiedzieć, że to, co ja obserwuję na tych panelach, że taką wzorcową postawą, jaka jest, to przede wszystkim
Trzeba wierzyć w to, co się mówi i w to, co się robi oraz dobrze się przygotować. Czyli jeżeli mówię, że trzeba przeczytać instrukcję obsługi tego wniosku, to przeczytać. Jeżeli przeczytać regulamin, to też ten regulamin przeczytać, bo ta wiedza się przydaje w sytuacjach ekstremalnych, kiedy już zabrnęliśmy na panel ekspertów. Należy pozbyć się tak zwanej wyuczonej bezradności, dlatego że różnych projekty te oceniane są przez różnych ekspertów z różnym nastawieniem, z różną osobowością, z różnym doświadczeniem i należy stosować zasadę praktykować, 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 nie poddawać się. Czyli nawet jeżeli zaaplikujemy raz, to jest wspaniała okazja do dostania sprzężenia zwrotnego od ekspertów, co należy poprawić. I dopóki nie znajdziemy się na panelu ekspertów, to nie będziemy wiedzieć, co poprawić, więc tylko należy iść do przodu i ta cenna wiedza jest wykorzystywana w danym wniosku, ale również uczy już aplikować przedsiębiorcę. I za pierwszym razem jest to projekt, prawda? Ale za drugim, trzecim to jest już proces. I dlatego bardzo zachęcam przedsiębiorców, żeby uczynili pisanie wniosków aplikacyjnych jako swoją kompetencję, bo to jest rozwój przedsiębiorcy. Jeszcze taka moja dygresja. Jeżeli jest przedsiębiorca, który na pewno stworzył warunki dla firmy, czyli ma pomieszczenia, biura, komputery, to żeby coś się rozwijało, musi być rodzaj pewnego napięcia. No i ten napięcie dokładnie daje ten projekt, przy którym firma jest zaangażowana, uczy się realizować, uczy się relacjonować postępy, uczy się, co to są kamienie milowe, potem jest sprawozdawczość, no i najcudowniejszy etap, kiedy jest rozliczenie projektu i jego promocja. Udało się. Trening czyni mistrza. Świetnie. Bardzo Wam dziękuję. Proszę Państwa, moimi gośćmi byli dzisiaj dr Agata Szczeszak, CEO firmy Lumeko oraz dr inżynier Tomasz Hejczyk, wieloletni ewaluator związany naukowo z Politechniką Śląską. Oboje związani też z projektem Innovation Coach. No i cóż radzą nasi eksperci? W skrócie, nie bać się aplikować. Dziękuję bardzo.